Wystawa polarna. Znajdujemy się na terenie Obserwatorium Geofizycznego w Świdrze, które powstało w 1910 roku jako pierwsze obserwatorium magnetyczne na ziemiach polskich. Obecnie Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Świdrze prowadzi prace związane z elektrycznością atmosfery, a także kompleksowe pomiary meteorologiczne, zanieczyszczeń gazowych, aerozolowych i radioaktywnych powietrza. Widzimy zabytkowy budynek z 1910 roku, tzw. pawilon magnetyczny 2. Prowadzone w nim były absolutne pomiary pola magnetycznego Ziemi. Konstrukcja budynku nie zawiera elementów żelaznych, aby zminimalizować zakłócenia. W 2012 roku otworzono w pawilonie wystawę polarną poświęconą polskiej stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie oraz prowadzonym w niej badaniom. Zaczynamy zwiedzanie od obejrzenia panoramy fiordu Hornsund, umieszczonej na sąsiednim budynku. Zdjęcie wykonane jest ze szczytu Fugleberget w pobliżu stacji. Nie każdy wierzy, że najwyższy szczyt w tej okolicy, Hornsund Tind, który znajduje się po drugiej stronie fiordu, oddalony jest od stacji aż o 15 km. Zwiedzanie wystawy w pawilonie rozpoczynamy kolejną panoramą. Tym razem jest to zdjęcie z Fugleberget w kierunku wschodnim. Widać czoło lodowca Hansa oddalone o około 2 km od stacji. Znowu możemy być zaskoczeni skalą. Czoło lodowca wystaje ponad poziom wody do wysokości nawet 60 metrów, choć na panoramie zupełnie tego nie widać. Jednym z urządzeń prezentowanych na wystawie jest fototeodolit. Jest to urządzenie do robienia zdjęć fotograficznych, bardzo precyzyjnie wymierzonych i na podstawie tych zdjęć można odtworzyć na przykład linię wycofywania się czoła lodowca. To jest zdjęcie najstarsze, na którym widać daleki zasięg lodowca i liniami naniesione są kolejne czoła pochodzące z zdjęć robionych co 5 lat, mniej więcej o tej samej porze roku. Historia powstania polskiej stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie jest przedstawiona na kilku planszach. Widzimy na nich, jak wygląda stacja obecnie i jak wyglądała wcześniej. Pierwsze zdjęcie przedstawia budynek wybudowany w 1957 roku. Potem dwa kolejne etapy przebudowy w 1978 i w 1980. Kolejne zdjęcie przedstawia obecny wygląd stacji po przebudowie w latach 2003-2005. W tej części wystawy prezentujemy historyczne elementy wyposażenia zimowników, narty skiturowe, raki. Dysponujemy również elementami starszego już w tej chwili wyposażenia uczestników wypraw, na przykład komplety puchowe złożone ze spodni i kurtki, które były traktowane jako elementy ratunkowe do przeżycia w przypadku na przykład pożaru stacji, ale również jako element pracy w terenie, na przykład przy długotrwałych obserwacjach prowadzonych z jednego miejsca. No i w przypadkach dramatycznych, jeżeli trzeba było zabezpieczyć przed wychłodzeniem kogoś, kogo spotkało jakieś nieszczęście w terenie. Kolejna część wystawy poświęcona jest badaniom oceanograficznym. Badania oceanograficzne składają się z kilku elementów. Jednym z nich jest pobieranie prób osadów z dna fiordu. Robi się to przy pomocy takiej sondy opuszczanej grawitacyjnie. W efekcie otrzymujemy fragmenty osadu z dna, które potem podlegają szczegółowej analizie. Oprócz tego prowadzi się badania wody, temperatury, chemizmu oraz cząstek zawieszonych. Próby pobiera się przy pomocy butli Nansena. Jest to urządzenie, które opuszcza się na stalowej linie ze statku na odpowiednią głębokość. Kiedy osiąga tą głębokość, wysyła się posłanka, butla się odwraca i wtedy następuje zamknięcie zaworów i próba może być wyjęta na powierzchnię. Badania dna prowadzi się również metodami geofizycznymi przy pomocy urządzeń typu BUMAR. To jest źródło fali dźwiękowej, którą wysyła się pionowo w dół. Ona się odbija od dna, następnie zostaje odebrana przez hydrofony
ciągnięte w wodzie obok źródła i w efekcie dostajemy obrazy pokazujące, jak wygląda dno fiordu, w tym miejscu, nad którym przepłynął statek. Na tym kończymy wirtualne zwiedzanie wystawy i zapraszamy do odwiedzenia jej na żywo podczas wydarzeń edukacyjnych organizowanych w obserwatorium. Materiał powstał w ramach projektu EduArctic 2. Od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii, który korzysta z dofinansowania o wartości około 240 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.